słowiańskie święta przywłaszczone przez chrześcijaństwo, które musisz poznać. 3. Dziś Wielkanoc. Kiedyś Jarę Gody. Kiedy topniał śnieg, Słowianie obchodzili święto wiosny i odrodzenia. Nie było krzyża, a jajko, czyli symbol życia. Była oczyszczająca woda, zielone gałązki i tańce ku czci budzącej się natury. Cudem nie była ofiara, tylko to, że świat znów wracał do życia. 2. Dziś zaduszki. Kiedyś dziady. Dawniej wierzono, że duchy przodków naprawdę wracają do świata żywych. Podczas dziadów nie szło się do kościoła, a na rozstaje dróg, gdzie rozpalano ogień i zostawiano chleb z miodem dla powracających dusz bliskich. Jeśli chcesz poznać więcej dawnych wierzeń, mitologii i folkloru, poluj i zaobserwuj. 1. Boże Narodzenie, czyli Szczodre Gody. Data 25 grudnia nie była przypadkowa, to okolice przesilenia zimowego. Słowianie obchodzili wtedy święto odrodzenia światła, życia i nadziei. Rozpalano ogniska, dzielono się strawą i życzeniami, a każdy zapalony płomień był obietnicą, że ciemność znów ustąpi światu. Cześć, witam Was. Dzisiaj, moi drodzy, piątek, więc wielebny Zbigniew odwali Wam kazanko, jak to w piątek. Ale zanim przejdę do lekcji religii, Jarosław Łyżwa, bardzo Ci, kolego, dziękuję za postawienie kawki na supi. Naprawdę jestem Ci ogromnie wdzięczny. Moi drodzy, dzisiejsza lekcja religii nie będzie taka brutalna jak ostatnie, gdzie cytowałem Pismo Święte. Dzisiaj będzie powrót do tego, co nasze, co słowiańskie. Nie będzie o jakimś żydku przybitym do dwóch desek, ale będzie o naszych wierzeniach, o naszej wierze, która została właśnie wyparta przez wiarę katolicką. Co prawda to święto było dokładnie tydzień temu, a dokładnie 21 czerwca, kiedy to przypada Dzień Kupały, zwany także Sobótką. Dzisiaj przedstawię Wam m.in. dwa opisy tego święta. Pierwszy pochodzi z Księgi Rodu Słowiańskiego, a drugi z Wielkiej Księgi Wed Słowiańsko-Aryjskich. Uroczystości Sobótek obchodzono szczególnie w nocy, a mianowicie w Polsce następującym sposobem. Dnia poprzedzającego zbierano zioła, takie jak bylice, łupian, dziewannę, macierzankę, rutę, piołun, rozchodnik, bawełnik i tym podobne, w mniemaniu, że tego dnia posiadają szczególną własność leczniczą, a zwłaszcza bylica wielką moc przeciwko czarom i urokowi. Dziewczęta wtedy wiły wieńce, przystrajały nimi mieszkania i puszczały je także na wodę. Młodzież męska układała w stosy z gałęzi świerkowych, potem tarli deskę o deskę, aby się zapaliły. No i tak wydobyty ogień uważano za żywy i święty, bo taki palono też na ołtarzach bogów i tam zapalano te owe stosy. Jak tylko słońce zaszło, zabłysnęły wszędzie wtedy ognie, po polach i wzgórzach, nad rzekami lub przy źródłach, bo woda koniecznie należała do tego obrządku. Zaraz taki gromadny lud śpieszył ku płonącym stosom, wszyscy opasani bylicą, a dziewczęta przystrojone biegały naprzód, także z wieńcem z bylicy oczywiście na głowie. Zaczynały się śpiewy, tańce dookoła stosów, przy odgłosie dud, skrzypek i bębenków. Skakali też przez ogień młodzi i starzy, co miało być oczyszczeniem się z grzechów. Zioła zebrane składały dziewczęta na ofiarę. Potem częstowano piwem, miodem, no i smażono jajecznicę. Ta cała zabawa trwała do samego rana, bo każdy chciał powitać wschodzące słońce.
i oddać mu pokłon w dobie jego największej wspaniałości. A skoro pierwszy jego promyczek się ukazał, wszyscy rzucali się do wody, by się ukąpać. Naprzód więc został duch oczyszczony przez ogień, a potem również ciało przez wodę. W tym święcie powinien był uczestniczyć każdy w tej uroczystości, a uchylającym się od niej po prostu źle wróżono i źle życzono. O północy szukano też kwiatu paproci, wierząc, że w tej chwili zakwita i ma taką moc ukrytą, że człowiek, który go znajdzie i utrzyma, posiądzie szczęście, bogactwo, mądrość, wszechwiedzę. Widzi rzeczy przyszłe i przeszłe, rozumie mowę zwierząt i wszystkie skarby na ziemi stoją mu otworem. Lecz śmiałkom szukającym zbierania złe duchy i potwory zabraniały złe duchy zerwać tego kwiata, a piorun ze swoimi grzmotami, które o tym czasie są najczęstsze, nie pozwalał pokazać się, by człowiek nie doczekał tych przejrzeń całych tajemnic boskich. A po złożeniu bezkrwawych ofiar do żywego ognia, świętego swastycznego ołtarza, członkowie wspólnoty zapalali świece, lampiony, które mocowali na wiankach i tratewkach i puszczali wzdłuż brzegu rzeki. I tutaj na przykład nad świecą lub lampionem prawosławni starowiercy inglinkowie z różnych wspólnot wypowiadają swoje najskrytsze pragnienia lub prośby o wybawienie z choroby, wszelkich nieszczęść, różnych problemów i tym podobne. Ten obrzęd można wyjaśnić w następujący sposób. Płonąca świeca lub lampion oświeca prośbę lub pragnienie członków wspólnoty. Woda rzeki zapamiętuje je i parując unosi się ku niebiosom, przekazując Bogom wszystkie prośby i pragnienia tych prawosławnych starowierców inglinków. W święto każdy z tych prawosławnych starowierców inglinków musi przejść pełne oczyszczenie, aby w pełni oczyszczonym przystąpić do zbioru płodów ziemi i początku polnych żniw. Pełne oczyszczenie prawosławnych starowierców składa się z 3 rzeczy. Pierwsze oczyszczenie, czyli oczyszczenie ciała. Każdy uczestnik święci w dzień Boga Kapuły musi obmyć swoje ciało w świętych wodach rzeki, jeziora, stawy, tym podobne, aby zmyć z siebie zmęczenie i brud. Drugie oczyszczenie to jest oczyszczenie duszy. Tego, aby uczestnicy w święcie w dzień Boga Kapuły mogli oczyścić swoją duszę, rozpalali wielkie ogniska i wszyscy pragnący przeskakują przez te ogniska, bo ogień spala wszelką negatywność, oczyszcza aurę i duszę człowieka. I trzecie oczyszczenie to jest oczyszczenie ducha. Każdy członek wspólnoty starowierców uczestniczył w święcie w dzień Boga Kapuły, a także pragnący mogą oczyścić i umocnić swego ducha. Z tego gorejących węgli wielkiego ogniska
Tworzyli taki ognisty krąg, po którym starowiercy iglinkowie z różnych rodowych, starosłowiańskich i aryjskich wspólnot boso chodzili. Tych pragnących, którzy pierwszy raz zdecydowali się przejść po węglach, aby oczyścić i umocnić swego ducha, członkowie wspólnoty prowadzą przez ognisty krąg za rękę. I to święto nierozerwalnie związane jest z innym wydarzeniem starożytności. W starożytnych czasach Bóg Perun uwolnił na Kaukazie z niewoli swoje siostry i wysłał je oczyścić się w wodach świętego Iryja. I w tym całym czyśćcu w jeziorze Zajan. O tym wydarzeniu opowiada się także w 5. splocie pieśni ptaka Gamajun, ale to może innym razem. W kręgu ognia blasku ziela wzywamy Cię w lasy pola. Z gwiazdą w oczach, z zielem w dłoni, niech Twój szept nas dziś ochroni. Dziewano, dziewa, dziewano, co dziewa się konopno. Tyś piecisty wianek w wodę, tyś żarzący ogień w głowie. Dziewano, dziewa, dziewano, co dziewa się konopno. Tyś piecisty wianek w wodę, tyś żarzący ogień w głowie. Ziemia śpiewa, cisza chwili, w Twoim imieniu kwitną wiły. Twoje korowody święte, niechaj płoną dusze czyste. Panno, dziewa, dziewano, co dziewa się konopno. Tyś pieczysty wianek w wodę, tyś żarzący ogień w głowie. Panno, dziewa, dziewano, co dziewa się konopno. Tyś kwiecisty wianek w wodę, tyś żarzący ogień w głowie. Panno, dziewa, dziewano, co dziewa się konopno. Tyś pieczysty wianek w wodę, tyś żarzący ogień w głowie. Ziemia śpiewa, cisza chwili, w Twoim imieniu kwitną wiły. Twoje korowody święte, niechaj płoną dusze czyste. Panno, dziewa, dziewano, co dziewa się konopno. Tyś pieczysty wianek w wodę, tyś żarzący ogień w głowie. Ważna pieśń, gdy święto święci, gdy serce bije w pamięci. Życie wstaje spod kory drzew, to święty szept, to boski zew. Panno, dziewa, dziewano, co dziewa się konopno. Tyś pieczysty wianek w wodę, tyś żarzący ogień w głowie. Panno, dziewa, dziewano, co dziewa się konopno. Tyś pieczysty wianek w wodę, tyś żarzący ogień w głowie. Moi drodzy, w czasie przesilenia letniego zbieramy się na sobótkę, czyli kapułę. Czas zbierać kwiaty, zioła, pleść wieńce, obnieść kukłę, jaryły i czekać na ożenek ognia z wodą. Najkrótsza noc w roku to czas słońca w największej sile i żarze, czyli rozpoczyna się lato. Zbieramy się tego dnia, rozpoczynamy przygotowania do święta. Witamy duchy miejsca, robimy spotkania informacyjne, a następnie szukamy bylicy do opasania, ziół i kwiatów do wianków oraz
zielonych wiecheci dla Jarychy. W międzyczasie rozgrywane są gry, zabawy, igrzyska zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Po południu, jeszcze przed zachodem słońca, odbywa się ostatni w tym roku pochód Jaryły, który jeszcze raz błogosławi płodnością ziemię, nim odejdzie w zaświaty. Przygotowujemy dla niego tyryzę. Składamy wraz z darami jaryłową kukłę na stos, a gdy płomień zaczyna ją trawić, odsyłamy w sine morze wraz z pieśnią o szukaniu ukochanej Marysieńki, czyli Marzanny. Wtedy następuje chwila przerwy, czas rozmów, posiłku i dalszej części igrzysk. Gdy noc się zbliża, zbieramy się przed świętym kręgiem na trzebę główną. Rozpalamy ogień przy akompaniamencie pieśni Gorę Jasno. Następnie składamy ofiary bogom, przodkom i opiekunom chramu oraz gniazda. Własne prośby i podziękowania kierujemy w zaświaty do bogów w uroczystej ofierze chlebowej. Chleb krąży po tej całej naszej wspólnocie, a my, składając dłonie na chlebie, w milczeniu przekazujemy nasze najważniejsze myśli, dziękczynne prośby i uczucia słowiańskim bogom. Bochenek składany do ognia, by nasze intencje dotarły do nich wraz z dymem i popiołem. Potem rozpoczynają się tańce korowodowe, a gdy bogi radę, przodki radę, czas rozpocząć biesiadę. W jej trakcie je się, rozmawia, śpiewa, tańcuje już poza kręgiem. W ten sposób radujemy się i bawimy do północy. Wtedy to zbieramy się na brzegu. Słońce zachodzące za horyzontem w trakcie najkrótszej nocy zwiastuje właśnie ożenek ognia z wodą. I tutaj tego symbolem jest płonące koło toczone do wody. Obrzęd ten ma na celu oczyścić i uświęcić wodę, zapewnić nam bezpieczną kąpiel, wprowadzić równowagę do naszego świata. Jest to również bardzo istotna część rytuału odtwarzająca mit kreacji świata, wprowadzenia ładu i równowagi zarówno w naturze, jak i w zespoleniu sił męskich ogień i żeńskich woda. No a dla par i małżeństw jest to swoiste przypomnienie czasu początku, gdzie ład między żywiołami buduje całą strukturę rzeczywistości. Kąpiel po obrzędzie i zanurzenia płonącego koła ma nas oczyścić, wzmocnić i dać równowagę w związku. Rytuał ma oczywiście swoją kolejność. Najpierw jest czas na wróżby, panny rzucają wianki, a kawalerowie je wyławiają. Wieńce, które pozostają na wodzie, czynią wróżby dla tych, które partnera jeszcze nie znalazły. I ten moment święta to nie tylko ważny aspekt istniejących par, ale też szansa dla nieśmiałych lub zakochanych w skrycie kawalerów, sposób, by odważyć się na pierwszy krok. I tutaj było tak, że czyj wianek wyłowisz, ta dziewczyna jest zobowiązana choćby porozmawiać z tobą w 4 oczy. No i podczas takiej rozmowy możesz wtedy wyznać uczucia lub lepiej poznać potencjalną partnerkę. Małżeństwa mogą wymienić się słowem lub podarunkiem, wchodząc do wody, by wzmocnić swój związek.
Mężatki raczej nie powinny wić i rzucać wianków, ale to nie oznacza, że nie mogą korzystać z mocy uświęconej wody. W końcu kapuła to nie tylko celebracja młodzieńczej miłości, ale i związku. Później nadchodzi czas na pierwszą kąpiel. Zazwyczaj dzielimy ją na 2 etapy. Jeden przeznaczony dla wszystkich, drugi dla tych, którzy chcą oczyścić się tradycyjnie i w pełni bez oddzielania. Po kąpieli zbieramy się przy świętym ogniu, gdzie zaczynamy osuszać się i składać nad ogniem na pomyślność, skakać, nad ogniem na pomyślność, szczęście i umocnienie. I oni również później dołączą do pozostałych przy ogniu, ale w dalszej części biesiady. Ostatnim etapem tej celebracji najkrótszej nocy jest czuwanie. Najwytrwalsi gromadzą się o świcie, by powitać słońce. Tutaj łączymy się we wspólnej modlitwie, ofierze oraz śpiewie. Dopiero po krótkim obrzędzie uznajemy kapułę za dokonaną. Czyli tak się mit dopełnił, cykl letni rozpoczął, a my oczyszczeni i weseli wracamy do codzienności. Moi drodzy, powiem wam tak, jak wiecie doskonale, jestem osobą, rzecz jasna, niewierzącą, ale gdybym był wierzącą osobą, to należałbym do grupy osób starowierców, czyli wierzyłbym w nasze polskie, tradycyjne wierzenia, nie jakieś tam żydowskiego gościa przybitego do krzyża. Musicie przyznać, że nasze staropolskie wierzenia były o wiele piękniejsze, o wiele czystsze od tych obecnych, katolickich. Zresztą, jak doskonale wiecie, większość świąt, tradycji po prostu Kościół zawłaszczył, przeinaczył, przypisał sobie. Ale to też nie jest tajemnicą, że Kościół miał wielki problem z wyplenieniem naszej wiary, prawdziwej słowiańskiej wiary. Dlatego wiele świąt po prostu zaadoptował, żeby łatwiej było omamić lud i żeby się wyrzekli wiary, a ci, co nie chcieli, to po prostu ginęli od miecza lub od ognia. Także dzisiejsza lekcja, jak widzicie, była pełna czystości, pokory. Bo taka była nasza wiara, taka jest nasza wiara, nasza prawdziwa wiara, nie ta narzucona ogniem i mieczem, ale nasza prawdziwa prasłowiańska wiara. I naprawdę bardzo się cieszę i jestem dumny i wdzięczny przede wszystkim ludziom, którzy kultywują, odnawiają tą naszą wiarę. Ta wiara powinna być, że tak powiem, rozpleniana jak najszerzej, jak najbardziej, bo Polacy powinni kultywować wiarę swoich przodków, a nie wiarę z Bliskiego Wschodu, czy skąd tam jeszcze. Ale niech każdy wierzy w to chce, ale chwała tym Polakom, chwała tym ludziom, którzy kultywują naszą tradycyjną wiarę. Także na dzisiaj to tyle, moi drodzy. Idźcie do domu, ofiara spełniona. Wielebny Zbigniew zakończył dzisiejsze kazanie. Także dzisiaj tak lajtowo. Mam nadzieję, że choć trochę was to zaciekawiło, nie zanudziłem was. Tak bardzo nietypowo jak na ten kanał, ale myślę, że warto było o tym też powiedzieć. Cóż, widzimy się jak zawsze w niedzielę o 18:00, a dzisiaj wam bardzo, bardzo dziękuję.
piszcie, komentujcie, oczywiście jak wy to widzicie, jak wy się na to zaopatrujecie. I cóż, do zobaczenia w niedzielę o 18:00. Trzymajcie się, moi drodzy. Cześć.